Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Peru. Widzicie jakąś różnicę? No właśnie. Mój ubiór, klapeczki, koszulka na ramionczki, są palmy. Jest 29 stopni dzisiaj w Limie. Idę teraz kupić coś do jedzenia do takiego lokalnego sklepiku. Marika ma jeszcze zajęcia. Zjemy jakieś śniadanie i może wyskoczymy na Limę. Choć powiem wam, że był taki magnes dzisiaj w łóżku, że się nie chciało wyjść. Musieliśmy odpocząć, mi się wydaje, po tych górach. Tak jak wczoraj wam mówiłem, 55 dni spędziliśmy w Andach i cały czas byliśmy powyżej 2,5–3 tysiące metrów nad poziomem morza. Pamiętacie tego chłopaka w Boliwii, którego poznaliśmy? On właśnie jest z Limy, ten Peruwiańczyk. No i tam wstępnie umawiamy się z nim na dzisiejszy wieczór, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeszcze jaką sytuację dzisiaj mieliśmy. Ja sobie siedzę na łóżku, Marika prowadzi zajęcia. Mariki herbata stoi na biurku, ja patrzę, a ta herbata tak. Moje łóżko zaczęło tak słychać było, jak uderzają nóżki o podłogę, nie? Ja wchodzę szybko na Google, patrzę, a tam trzęsienie ziemi było od nas niedaleko. 5,6 w skali Richtera, ale odczuwalne było. To jest takie, czasami jest tak, że o takiej amplitudzie jest odczuwalne, a czasami nie. Ale to było czuć. Niestety pani w tym osiedlowym sklepiku nie miała żadnego pieczywa, więc idę trochę dalej do większego. Ale powiem wam, dzisiaj dostałem takiej energii. Nie wiem, czy to przez te słońce, nie wiem, czy dlatego, że już zjechałem z tych gór w dół. Zakochałem się w Andach, powiem wam, i to już za nimi tęsknię. Nie mam mnie tam kilka godzin, ale już miałem dość. Już musiałem zjechać niżej, już musiałem trochę od nich odpocząć. Pewnie ma to wpływ na ta wysokość, na której byliśmy tak długo. Dopadało już nas zmęczenie i to dość szybciej nas zmęczenie dopadało. Więcej nam się nie chciało, a tutaj czuję taką petardę. Nie wiem, o co chodzi jeszcze, ale jest moc. Jestem już w dużym sklepie i zobaczcie, tutaj są bułki na wagę. Wszystko kosztuje 7,90. Każda bułka. Ja mam już tutaj zapakowane i takie buły lądują teraz na wagę i drukuje mi się 4,74 za 5 bułek. Tak wyglądają moje zakupy. Tutaj mam bułki, mleko, cebula, pomidor, serek na kanapki, olej, jajka i taka herbata. Zrobiłem już zakupy i wychodzę ze sklepu i chłopak tutaj sprzedaje awokado. 2 zł za jedno awokado. Wezmę kilka. Zapłaciłem chłopakowi 6 soli, czyli 6 zł za 3 awokado. Gracias. Wracam do domu już zrobić jakieś śniadanie. Marika ma ostatnie zajęcia, to akurat zdążę przygotować. A tutaj co się dzieje? Chłopaki grają na ulicy? W trójkę? No tak, w czwórkę. Kasę pewnie zbierają na czerwonych światłach. Takie wózeczki z owocami można spotkać na ulicach Limy. No i pan sprzedaje tutaj takie kaktusowe, to co jadaliśmy w górach. Jabłka, banany. Nie wiem, czy to nie jest papaja raczej. To są jakieś cytrusy. Tutaj kolejny wózeczek, tylko zwróćcie uwagę, że to był kiedyś rower. Ale teraz nie ma ani pedał, ani też siedzenia i ten wózeczek jest pchany tylko na tych kółeczkach. Takie cuda wyszły z tych produktów, które kupiłem, jako Marika już tu rozrabiała. Kanapka się rozwaliła. Ale cudo, to jest naprawdę mistrzostwo siada. Serek kremowy, cebula, czosnek, awokado, pomidor i do tego jajko smażone, takie, które się rozlewa. Jak Mari, 29 stopni? Nie powiedziałam przed chwilą do Marcina, że jak ciepło jest, że wow, całkiem inne powietrze i w ogóle lato, lato. Tak, od razu inaczej. No. Lawanderia, jeszcze jesteśmy w pralni. 4 zł za kilogram. Niestety nie zostawiliśmy tam, bo pani powiedziała, że będzie dopiero na wieczór, a my musimy rano odebrać, bo rano wyjeżdżamy. W końcu nie zostawiliśmy prania nigdzie, bo nie będzie gotowe na rano, a ekspres to pani chciała 9 zł za kilogram, no to... Ponad 2 razy więcej. No to nasze ciuchy tyle kosztują, że lepiej by było kupić nowe. Więc zostawiliśmy plecak u nas na recepcji. Taksówkarz już po nas podjechał, jedziemy na inną dzielnicę. Dojechaliśmy na dzielnicę Barranco, ale taksówkarz nie ma wydać 10 soli, a mamy do zapłacenia 8,50. Marika poszła, widzę tam u lodziarza wymienia. Wymienił? Ile mieliśmy do zapłacenia? 8,50? Kurna, znowu to źle zrobiłam. Poznajecie tego chłopaka, którego poznaliśmy w Boliwii? Sergio. Sergio jest z Limy, oprowadzi nas teraz, pokaże nam kawałek jego miasta. Jesteśmy w pierwszym miejscu, gdzie musimy pomyśleć życzenie i przejść przez ten most bez oddychania. Marika jest dobra pod wodą, więc myślę, że dasz radę. No bo tak jest ze 30 metrów. Dobra. Jest? Jeszcze chwila. Moment. Wybierz te najważniejsze. Okay, you can do it. Come on. Muszę się przygotować. Trzymaj, trzymaj, trzymaj.
Nie możesz biec. Yeah! Brawo, brawo. Yeah! Jest. Made it. O, teraz się na pewno spełni. Zeszliśmy już na sam dół, tutaj za mną jest autostrada i te słynne klify w Limie. No i zobaczcie, jaką mają plażę nad oceanem spokojnym. Tak wygląda ich plaża. Co tam jest? Widzi, woda, znaczy fala. Fala Patrz, idzie, patrz, no. patrz. Idzie. Dokładnie tylko nosi nogi, bo malaczki są. Same kamienie. Przez to, że plaża jest kamienista, posłuchajcie tego dźwięku, jak uderzy taka trochę większa fala w te kamienie, jak będzie się cofała. O, właśnie teraz, słuchajcie, kamieni. Słyszeliście to? Sergio kupił 2 lody. Ten jest z owocem lukuma, tak się nazywa, a ten jest passion fruit? Maracuja. Marakuja. Marakuja. No właśnie, marakuja jak po polsku. No tak. Ludzie na tych kamieniach siedzą sobie na krzesełkach i spokojnie możecie je wypożyczyć. Tutaj stoją na przykład. Yugitas fritas jeszcze spróbujemy. Pani tutaj z panem robią na świeżo takie smakołyki, jakieś słodkości. Pani mówi, że dobre. Za 3 zł taka przekąska. Jak? It's good? Yeah. Try. Drożdżówka? Jak pikarones. No. Zobaczcie, przy wejściu na plaży stoi ochrona i pytała, czy będziemy pić alkohol, czy mamy coś ze sobą. To powiedzieliśmy oczywiście, że nie, no bo my przecież dłuższy czas już nie pijemy. 2 dni, 3? O właśnie. Idziemy teraz na plażę, taką, zobaczcie, już normalną plażę, nie kamienistą i sporo ludzi tutaj. Przyszliśmy jeszcze na zachód słońca, tylko wybraliśmy takie miejsce, że zobaczcie, no są drzewa, nic nie widać. Wzięliśmy sobie po jakimś małym drineczku. Kolega jeszcze kończy pracę, jakieś maile wysyła i wypijemy, idziemy zobaczyć na dół, na plażę jeszcze raz. Zdążyliśmy na piękny zachód słońca, zostało dosłownie kilka minut i zaraz zniknie. Tam jeszcze jakąś wyspę widać daleko. Pokręciliśmy się trochę po mieście, zostaliśmy tutaj na zachód słońca, teraz zamawiamy taksówkę i wracamy do nas na dzielnicę, na Miraflores. Przyjechaliśmy już do kolejnego miejsca, Sergio nas zabrał do, proszę bardzo, Dolce, czyli słodkie desery. Dolce Capriccio. Idziemy, zaczynamy naszą kolację od deseru. Tak jak lubię. Tak jest w Peru. Tak zaczynamy naszą kolację, mamy deser. To jest jakiś taki budyniowaty deser. Ten deser się nazywa 3 mleka, a Marika ma sernik z truskawkami. Do tego jeszcze cappuccino. Lubisz tak zaczynać? Uwielbiam. Najlepsza przystawka, jaką mogłam sobie wymarzyć. Zjedliśmy najpierw deser, teraz idziemy do restauracji Siete Sopa. Znaczy 7 zup? Sopas, no? Siete Sopa, pewnie tak. Widać kolejka, restauracja taka oblegana trochę. Tam już czeka nasz kolega. Hola! Tak, w kolejce poczekamy i zaraz wchodzimy. Piękna restauracja. Zobaczcie, z taką kuchnią na środku można oglądać Hell's Kitchen na żywo. Jak szykują, tam widać jakieś ziemniaki. 7 zup, zobaczcie. Tutaj można znaleźć te zupy. Pięknie zrobiona, duża restauracja. My już siadamy do stolika. Pani coś na nas znalazła. Mamy zamówione nasze dania główne, ale do tego dostaliśmy taki darmowy chlebek ciepły. No to smacznego. I jeszcze będziemy takimi sosami się tutaj dzielić. To jest ai, tu mamy sos tatarski ze szczypiorkiem i tutaj ketchup. Mamy już nasze dania główne, mamy 2 papa rejena, to już znacie, to są ziemniaki z mięsem w środku i mamy tutaj galia. Ahi galina, kurczak z jajkiem i ryżem. Trochę wygląda jak curry, ale to nie curry. Witajcie telewidzowie z naszego ostatniego dnia, naszej ostatniej nocki, która była wczoraj w Limie. Wyjeżdżamy dzisiaj z Limy na 2 dni i to będzie koniec tej części podróży. Później pojedziemy kawałeczek dalej. Jedziemy, bo mamy do autobusu niecałą godzinę, a jeszcze mamy taksówką 20 minut. I biletów jeszcze nie mam. I biletów nie ma, więc wszystko na walizkach szybko i jedziemy to wszystko załatwiać. Już wychodzimy, ale pokażę wam jeszcze, jaki mamy apartamencik za 80 zł. Tutaj jest fajna przestrzeń. Tutaj można sobie posiedzieć, telewizję pooglądać. Ładny, biały, czysty apartament. Piękna sofa. Tam na górze mieszka właścicielka. Tutaj mamy piękną kuchnię do używania. Dobra. I na górze jeszcze można skorzystać z tego tarasu. Można tam sobie zjeść Właśnie. śniadanie, obiad czy posiedzieć wieczorem. Także bardzo fajnie. Już wam polecaliśmy w którymś filmie na początku, jak byliśmy w Limie i teraz też z chęcią z wami się podzielimy, bo pani jest cudowna. No, to, co dla nas zrobiła, to naprawdę... No, Jakbyśmy przyjeżdżali do Peru, to na pewno no tutaj.
Coś się pali w Limie. Jakaś grubsza akcja. Bo z jednej i z drugiej strony jadą. Dojechaliśmy już na stację i są dwa okienka do Perubus. Tu jest jedno, tu jest drugie. Więc ja staję w tym, Marika czeka tam. Wczoraj sprawdzaliśmy, bilety były po 35. I znowu się nabraliśmy, bo wcześniej kupowaliśmy przez internet, bo miały być taniej, a na miejscu były tańsze. To teraz nie kupiliśmy, przyszliśmy na miejsce. Okazało się, że jest na odwrót. Musimy zapłacić 50 soli. 15 za osobę więcej, to 30 zł za dwa bilety to już spora różnica, bo jeden kosztował 35 wczoraj. No nic, no, raz tak. Tak jest, jak się podróżuje i się chce kombinować cały czas, no to nie zawsze to wychodzi. Jedziemy pierwszym autobusem, kolejną o 1:30, po południu był już za 35, bo to w zależności od miejsc. Także Tak. wczoraj patrzyliśmy, też zostały po 4 miejsca w cenie 35 soli. No właśnie, a chcemy być tam jak najszybciej, bo i tak będziemy jechać prawie 5 godzin. Znowu nam się nazbierało ciuchów do oddania, mamy pół worka, szukam kogoś biedniejszego na ulicy, może jakiś bezdomny tutaj koło tej stacji, no to byśmy mu to oddali. Nie ma bezdomnego, ale jest jakiś pan z dzieckiem tutaj, to zapytam, czy chce. Pan się ucieszył, z ciuchów wziął ten worek. Gracias. No i my mamy problem z głowy, pan zadowolony, wracam na stację. Przez to, że jesteśmy na czas, idziemy od razu do autobusu. Po kupieniu biletów i oddaniu tych ciuchów pani nas wysłała do autobusu numer 4. Dobrze, bo są łazienki w autobusach, a nam właśnie się chce trochę. Jest nasz? Jest. Mamy odprawę, pani sprawdzi nam bilety, idziemy włożyć nasze dwie duże walizki pod pokład. Wrzucamy dwie duże. Bierzemy tylko jedną małą na górę ze sprzętem. Piękny, duży bus. O. Idziemy gdzieś na końcu, mamy siedzenia. No, ładnie wyglądają. To nie są te autobusy, gdzie są tylko 3 siedzenia w rzędzie, tylko 4, mniejsze, ale też fajnie. Odbieramy teraz nasze walizki. Marika daje bileciki panu. Dwie mamy schowane. Po 4 godzinach 45 minutach dojeżdżamy do miejscowości Ica. Przyjechaliśmy tutaj na 2 dni. No nie do Ica, bo jeszcze weźmiemy taksówkę i musimy dojechać w jedno miejsce, ale idziemy najpierw zrobić zakupy. Wychodzimy, pewnie zaraz będą taksówki nam proponować. O, zobaczcie ile tuk-tuków. Jak w Indiach. Panowie przez 5 minut nie odpuszczają. Taksi, taksi, taksi. Zapytaliśmy tylko o chleb. O sklep. Idziemy właśnie. Wróciliśmy się na stację podpytać o ceny biletów powrotnych, bo musimy wrócić do Limy, żeby lecieć samolotem. No i pani nam powiedziała też 50 soli za jeden bilet, więc to nie jakaś rewelacja, więc zobaczymy sobie później na internecie, jak już dojedziemy. A Marika złapała zielone mango, takie jak w Tajlandii jadła. Ostatnio Bez dodatków? Bez. Ostatnio mówię non-stop o Tajlandii, więc przynajmniej tak mogę się przenieść. My idziemy, szukamy sklepu, a panie tutaj sprzedają takie napoje zimne. Rozstawiane różne. Woda, słodkie, Inka Cola, co tylko chcecie. Kawę też można. O proszę, patrzcie. Jak można kupować? Najlepiej. Kolega krzyknął przez okno, żeby pani mu przyniosła. Pięknie. Ja uwielbiam takie kraje właśnie, na takim luzie, gdzie można takie rzeczy robić. Jak w Indiach, dosłownie. Zobaczcie, jakie fury. Ludzie tak samo się relaksują jak w Indiach. O, tam kolejny. Tam kolejny. No pięknie. Tutaj 2 następne. Więcej niż samochodów. Tombo, jesteśmy pod sklepem, tak się nazywają tutejsze żabki i ponoć są najtańsze z tych takich mniejszych sklepów.
nie porównujemy do dużych supermarketów. O właśnie, my musimy kupić kilka rzeczy, takich jak woda, takich jak do schłodzenia się trochę, właśnie takich. Robimy już nasze zakupy i była taka promocja, że jedna butelka trochę mocniejszego trunku, do tego napój i lód. My mówimy, że nie chcemy lodu, bo nam nie mamy gdzie schować. To pan mówi, że my musimy wziąć ten lód, bo inaczej nie będzie oferty. Więc bierzemy lód i będziemy musieli go gdzieś zostawić albo komuś oddać, bo nie mamy lodówki. Takie zakupy nam wyszły, no i to jest ten lód, który musimy wziąć. A on się chyba rozpuścił wcześniej, bo jest taka cała bryła lodu. No i tutaj mamy co nieco mocniejszego, 2 wody, Pepsi, jakieś chrupki. Marii nie da się oszukać, już u nas chciał buchnąć tutaj na jedną Pepsi litrową. Oddał pieniądze, no. 5 zł. Marii dalej sprawdza skrupulatnie. No bo namieszał trochę, no trzeba było wymiany 10 razy i ponabijał różne rzeczy, które się nie zgadzały później. Ja bym stwierdził, że to my trochę pokręciliśmy. My, bo się nie zgadzało też z tym, co wybraliśmy. Produktów też nie było. No właśnie, produktów nie było. Bierzemy tuk-tukiem, bo my lubimy tuk-tukami jeździć i też są tańsze. Taksówka chciała 7, my pojedziemy... Nie, taksówka chciała 10, my pojedziemy za 7. Jedziemy do Huacachina. Nie wiem, czy kojarzycie takie na pustyni, taka oaza w Peru. Różne zdjęcia można zobaczyć, że ludzie siedzą na górze i na dół są robione zdjęcia. Pięknie to wygląda. Właśnie tam jedziemy dzisiaj. Zostajemy 2 dni. Chwila w tuk-tuku i jesteśmy już w Huacachina. Kojarzycie taką oazę na środku pustyni w Peru? No to właśnie tutaj jesteśmy. No i ludzie już tam wracają z zachodów słońca, bo ładna pogoda. Ładnie to widać. Kolega już coś sprzedaje. Tam widać, ludzie zjeżdżają na deskach przy zachodzie słońca. A nasz hotel jest właśnie ostatni. Nie będzie trzeba daleko chodzić. Jesteśmy już w środku, zobaczcie jak to wygląda. Tam, właśnie gdzie wam pokazuję, jest basen zrobiony. My tutaj będziemy mieli któryś namiot z tych, bo tu są same namioty, widzicie u góry i wszystko dookoła ta pustynia. Pięknie, dobra. Robimy rezerwację i wchodzimy do naszego namiotu zaraz. Dostajemy jeszcze bransoletki na rękę. Jutro mamy też śniadanie tutaj wliczone. Wi-Fi. Tak wygląda nasz basen, otwarty jest do 9. Hola! Idziemy szukać naszego namiotu. Mamy numer 9. Jest też miejsce do spania w namiocie takim, jakby ktoś chciał. Ale to pięknie wygląda. Wszędzie ludzi widać. Jest nasz namiot numer 9. Taki mamy widok z naszego, powiedzmy, tarasu. Ale jest super. Zostajemy w tym miejscu 2 nocki. I patrzcie tutaj, tak wygląda nasz namiot. Mamy 2 podwójne łóżka. Co robi nam jako klimatyzację. Mamy tylko taką jedną lampkę. Tu jest drugie łóżko. Mały stolik. Gdzieś tylko 1 kontakt. No i tak będziemy żyć. Zamykamy nasz pokój na kłódkę. Musimy 3 zamki do siebie. Tutaj, z tej strony Marii. Właśnie. Idziemy, chwilę posiedzimy tutaj i zaraz pójdziemy na miasto. Tak się zamyka nasz pokój. Musimy spiąć do siebie te 3 zamki. A to nie jest łatwe, widzę. Takie puzzle trochę. Trzeba pewnie wiedzieć, o, jest teraz chyba. Góra, dół, o, pewnie. O, się już rozwaliło zanim. A, dobra. Zaraz wam pokażę 20 O, minut jest, później. jest! Wcale nie 20, proszę. Jest, no i pięknie. Wyszliśmy z naszego hotelu, idziemy teraz się przejść dookoła tej oazy. Ta oaza nie jest duża. Dzisiaj wam jej nie pokażemy za bardzo, bo jest ciemno. Pokażemy wam jutro z góry. Z góry będzie lepiej ją widać. Fajny deptaczek, wygląda to jak jakieś stare miasto w jakimś takim starym mieście. A tutaj, za Mariką, już jest ta oaza. Ona nie jest duża. Mi się skojarzyło, jak byliśmy w Olsztynie na mojej przyjaciółki weselu. To właśnie też było tak dookoła tego jeziora chodziliśmy, pamiętasz? I też takie domki tutaj przy tym... W Olsztynie? Nie, to nie było chyba w Olsztynie. Pamiętam. Tak, ale też właśnie coś takiego, że się wychodzi i było tam przepięknie. A my chyba dzisiaj będziemy też w takim samym stanie jak wtedy. Możliwe. Podpytaliśmy teraz tej przemiłej pani, powiedziała nam, że możemy iść sobie dookoła pustynią, bo zobaczcie, tutaj już się kończy ten deptak, tutaj jest ta oaza, a my chcemy iść na drugą stronę, więc musimy przejść pustynią dookoła.
A to jest tylko teraz otwarte, bo jutro od 9 potrzebujecie bilet mieć. Od 9 chyba do 9. A po już nikt nie patrzy, czy to macie bilet, czy nie. Nikt tego też nie pilnuje i można sobie przejść dookoła. Trochę dziwne, że jakby w nocy nikt tego nie pilnuje, nie? Tylko w dzień. No bo nie ma widoków, tam jakby nikt nie chodzi, oprócz tego, że trzeba przejść na drugą stronę. No to, Jakbyś się zgubił, kto by cię tam szukał? no to dlatego nie wychodzisz. A jakbyś się zgubił na zachodzie słońca? A też, kto by cię szukał, Marika? W sensie ja bym cię szukał, ale co ich to obchodzi, gdzie ty łazisz? Przyszliśmy tutaj na taką główniejszą ulicę i wyobraźcie sobie, że te wszystkie tuk-tuki obstawiają ludzie z Wenezueli. I są zabawni. My przed chwilą słyszeliśmy o takich akcjach, gdzie ci tuk-tukarze z Wenezueli robią złe rzeczy, ale one... No, ale zabawa przednia. Dzisiaj jest Mariki święto, więc postanowiliśmy to celebrować i jesteśmy w restauracji. Co będziemy jeść? To zgadza, to nie? To zawsze jest pizza na celebrację. U nas to już chyba będzie takie święto albo indyjskie. Jak nie indyjskie, to pizza. Pizza to, Marika, akurat twoje święto. Ja to tak mogę nie mieć. Ja mogę mieć indyjskie, o. Ja też, ale jak nie indyjskie, to mówię pizza. Jak było indyjskie, myślę, żebyśmy poszli na indyjskie. Pewnie tak. Tam ludzie mają pizzę na wynos, ale my... A, i my tam mamy na miejscu pizzę i mamy jeszcze lokalne piwo i do tego jeszcze szklanki zmrożone. Mariczka też do pizzy, to się napije piwa. Marika za dużo piwa nie pije, ale do pizzy. Proszę Niech bardzo. będzie, dziękuję bardzo. Mari zniknęła na chwilę, a już jest pizza. Zobaczcie, jaka piękna. No coś innego. Pamiętacie, jakie w Peru były, że najpierw robili ten chleb, później dopiero składniki, a tutaj jest wszystko na jednym. Zapomnieliśmy kubków z naszego hotelu. O, dziewczyny cię zawsze zaczepiają. Miała mnie, Marika, dziewczyny, ale ja nie mogę. Odzyskałeś kubki? Mam kubki, tak. No dobrze, bo by było. Kara w hotelu. Kto tutaj przyszedł, wiedział, że pizza tu czeka. No ale kolego, no niestety, pizzy dzisiaj nie będzie. Nie masz takiego szczęścia, bo my kochamy pizzę. No, ależ ty fajny jesteś. Ojejku. No nie, przykro mi. Chico, przykro mi, no nie dzisiaj. Wróciliśmy po udanej kolacji, po udanej randce, Marika. Tak, potwierdzam. Wróciliśmy, tak. Dobrze, no to ważne. Wróciliśmy już na nasz resorcik, można powiedzieć, taki ładny. Idziemy spać powoli. Jutro Marika musi pracować. O, nie tak źle, jedne zajęcia, a później relaks na Bailando. basenie. I mamy zamiar jeszcze wykupić jedną wycieczkę, zobaczymy jak. No, widzieliśmy już różne ceny, także myślę, że za 30 się skusimy tam od pana na ulicy. Miał taką oficjalne biuro, a tutaj zaproponowali nam 15 soli więcej, więc duża różnica. Liczymy 1 do 1. 1 do 1, dokładnie, czyli 15 zł więcej. Tam 2 wycieczki 3-godzinne, tyle co dzisiejsza pizza. Dobra, koniec tego gadania, już za dużo. Idziemy spać, myślę. Myślę, że tak. Już nic nie robimy, no. Tym bardziej, że już też ten tydzień był taki jeszcze, nie wiem, czy ta zmiana ciśnienia, znaczy wysokości coś zrobiła, ale po prostu obydwoje byśmy mogli spać cały dzień. Myślę, że trzeba odespać po prostu 2 dni i będzie już dobrze. Także dzisiaj odeśpimy, jutro bailando. Bailando w basenie. Bailando w basenie, pojutrze idziemy na wschód słońca. Znaczy mój taki plan, zobaczymy co to wyjdzie z tego. A za 2 dni już lądujemy w dżungli, głębokiej dżungli. To też będzie ciekawe. Dobranoc! Dobranoc, my idziemy spać, już widzieliście nasz namiot, więc nie będziemy was męczyć naszymi w ogóle 4 kątami więcej, więc trzymajcie się i do następnego. Więcej pokażemy wam jutro. Buziaki, dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobało, łapka w górę, komentarz, zawsze się cieszymy i w miarę możliwości odpisujemy. Także buziaki, pa!